13 lekcji stoickich przeciwko niewidzialności, jak znów stać się widoczną dla świata. Czy wiesz, że jedna z najbardziej wpływowych kobiet w historii, Julia Domna, żona cesarza Septimusa Severusa, stała się niewidzialna w średnim wieku? Że po latach bycia w centrum uwagi, nagle przestała istnieć dla świata? Ale czy wiesz też, że to właśnie wtedy odkryła swoją prawdziwą siłę i stała się najbardziej wpływową kobietą Imperium Rzymskiego? A czy wiesz, że ten sam proces przechodzi miliony kobiet dzisiaj? Że po 50, a często nawet wcześniej, zaczynamy znikać z pola widzenia świata jak duchy w dzień. Jeśli kiedyś ludzie odwracali się, gdy przechodziłaś ulicą, a teraz przechodzisz niezauważona, jeśli kiedyś twoje opinie były słuchane z uwagą, a teraz czujesz się jak przezroczysta, jeśli patrzysz w lustro i widzisz kobietę, która powoli znika z własnego życia, ten film może zmienić wszystko. Może pracujesz w miejscu, gdzie młodsi koledzy traktują cię jak mebel, obecny, ale nieistotny. Może w sklepach sprzedawcy najpierw obsługują młodszych klientów, jakby ty nie miała pilnych spraw. Może na imprezach rodzinnych jesteś ciocią, która przynosi ciasta, ale nikt nie pyta o twoje marzenia. Może twój partner przestał cię naprawdę widzieć, patrzą na ciebie, ale nie dostrzega kobiety, którą kiedyś poznał. Może dzieci, które kiedyś uważały cię za bohatkę, teraz traktują jak menadżerkę logistyki ich życia. Ta niewidzialność to nie przypadek. To nienaturalne prawo natury. To społeczny konstrukt, który można zburzyć. I dzisiaj pokażę ci, jak to zrobić, używając mądrości ludzi, którzy przeszli przez to samo 2000 lat temu. Stoiki, filozofowie, którzy często tracili pozycję społeczną, wpływy, szacunek, opracowali system myślenia, który pozwalał im odzyskać prezens bez desperacji, respekt bez błagania, visibility bez krzyku. Seneca z wpływowego doradcy cesarza stał się wygnańcem, ale jego słowa do dziś kształtują świat. Epiktet z niewolnika stał się nauczycielem królów. Marek Aureliusz w samotności władzy odkrył, jak być widzianym jako człowiek, nie tylko jako symbol. Te 13 lekcji to nie instrukcja, jak desperacko walczyć o uwagę. To mapa do odzyskania swojej inherent power, siły, która sprawia, że ludzie cię widzą nie dlatego, że krzyczysz, ale dlatego, że emanuje z ciebie coś, czego nie można ignorować. Jeśli jesteś gotowa przestać być duchem w swoim własnym życiu i zacząć być obecną z całą siłą swojego doświadczenia, zostań ze mną do końca. Bo niewidzialność to nie wyrok, to wybór, którego prawdopodobnie nie zdajesz sobie sprawy, że robisz każdego dnia. Lekcja 1. Przestań prosić o pozwolenie na własne istnienie. Nikt nie może sprawić, żebyś czuła się mniejsza bez twojej zgody. Eleonora Roosevelt, inspirowana stoicyzmem. Pierwsza i najważniejsza prawda o niewidzialności, często sami się niewidzialnymi robimy. Nieświadomie, ale przez setki małych zachowań, które mówią światu, przepraszam za swoją obecność. Po 50, a często wcześniej, zaczynamy się zachowywać, jakbyśmy prosiły o pozwolenie na zajmowanie miejsca w świecie. Przepraszam, czy mogłabym? Nie chcę przeszkadzać, ale. Może się mylę, ale. To pewnie głupie, ale. Każde takie zdanie to komunikat dla świata, nie jestem pewna, czy zasługuje na twoją uwagę. Epiktet, były niewolnik, nauczył się czegoś fundamentalnego, różnica między prawdziwą pokorą a fałszywą skromnością. Prawdziwa pokora to wiedzenie o swoich ograniczeniach. Fałszywa skromność to udawanie, że nie masz wartości. Jak to wygląda w praktyce? Zamiast, przepraszam, czy mogłabym coś dodać? Powiedz, chciałabym dodać jeszcze jedną perspektywę. Zamiast, to pewnie głupie pytanie, ale. Powiedz, mam pytanie dotyczące. Zamiast, nie jestem ekspertką, ale myślę, że. Powiedz, z mojego doświadczenia wynika, że. Zamiast, może się mylę. Powiedz, widzę to inaczej. Historia transformacji. Barbara, 54-letnia menedżerka, przez lata zaczynała każde zdanie na spotkaniach od przepraszam, ale. Myślałam, że to jest uprzejmość, mówi. Po zmianie języka, ludzie zaczęli mnie słuchać z większą uwagą. Nie zmieniłam treści moich wypowiedzi, tylko sposób ich prezentacji. Po 6 miesiącach dostała awans, na który czekała od 3 lat. Szef powiedział, że w ostatnim czasie bardzo zyskałam na pewności siebie.
A ja po prostu przestałam prosić o pozwolenie na wyrażanie opinii, które i tak miałam. Język ciała niewidzialności versus presence, niewidzialność, garbienie się, zajmowanie mniej miejsca, unikanie kontaktu wzrokowego, siedzenie na brzegu krzesła, ręce skryte, ramiona ściągnięte, cichy głos, szybkie tempo mowy, presence, prosta postawa, ale bez sztywności, spokojny kontakt wzrokowy, zajmowanie całej przestrzeni krzesła, ręce widoczne, gestykulacja przy mówieniu, głos pewny, tempo spokojne. Praktyczne ćwiczenie. Przez następny tydzień zwracaj uwagę na to, ile razy dziennie używasz słów przeprosin tam, gdzie nie są potrzebne. Za każdym razem, gdy złapiesz się na niepotrzebnym przepraszam, zatrzymaj się i przeformułuj zdanie bez przeprosin. Lekcja 2. Twoja wartość nie maleje z wiekiem, rośnie. Drzewo nie staje się mniej cenne, gdy przestaje kwitnąć. Jego wartość leży w sile pnia i głębokości korzeni. Seneca. Jedno z najgorszych kłamstw naszej kultury to mit, że wartość kobiety jest odwrotnie proporcjonalna do jej wieku. Że jesteśmy jak samochody, najcenniejsze gdy nowe, a potem tylko tracimy na wartości. To fundamentalnie false narrative. I stołyki wiedzieli o tym 2000 lat temu. Seneca napisał swoje najważniejsze dzieła po 60. Marek Aureliusz swoje rozmyślania po 50. Cycero swoje najwspanialsze mowy w średnim wieku. Dlaczego? Bo pewne rodzaje mądrości, autorytetu i siły można uzyskać tylko przez doświadczenie. Co zyskujesz z wiekiem i często tracisz z pola widzenia. Perspektywę. Widziałaś wystarczająco dużo, żeby wiedzieć, co naprawdę ma znaczenie, a co nie. Autentyczność. Masz mniej energii na udawanie, więc stajesz się bardziej sobą. Freedom from approval. Mniej cię obchodzi, co ludzie myślą, więc podejmujesz autentyczniejsze decyzje. Emotional regulation. Umiesz lepiej zarządzać swoimi reakcjami emocjonalnymi. Bullshit detection. Potrafisz szybciej rozpoznać manipulacje, kłamstwa, powierzchowność. Deep relationships. Wiesz, jak budować meaningful connections. Problem solving. Masz w głowie bibliotekę rozwiązań wynikających z doświadczenia. Historia reframing. Joanna, 58-letnia prawniczka, przez długi czas czuła się przestarzała w swojej firmie full młodych hotshots. Myślałam, że jestem dinozaurem, mówi. Po zmianie perspektyw, zrozumiałam, że to, co uważałam za słabość, moje doświadczenie, ostrożność, depth, to właśnie moja competitive advantage. Zaczęła pozycjonować się jako senior counsel zamiast starzejącej się prawniczki. Klienci zaczęli wybierać mnie nie mimo mojego wieku, ale właśnie z powodu mojego doświadczenia. Przestałam się ukrywać za młodszymi kolegami i zaczęłam prowadzić najtrudniejsze sprawy. Reframing społecznych komunikatów. Gdy ktoś mówi, kobieta w twoim wieku. Usłysz, kobieta z twoim doświadczeniem. Gdy myślisz, jestem za stara na. Pomyśl, mam wystarczająco dużo mądrości, żeby. Gdy słyszysz, to dla młodszych pomyśl, to dla ludzi z mniejszym doświadczeniem. Praktyczne ćwiczenie. Napisz listę wszystkich umiejętności, insights i mądrości, które masz teraz, a nie miałaś w wieku 25 lat. Ta lista to twój unique value proposition, nie pomimo wieku, ale dzięki niemu. Lekcja 3. Present yourself z intentional elegance. Zewnętrzny wygląd nie tworzy charakteru, ale go ujawnia. Marek Aureliusz. Jedna z najszybszych dróg do niewidzialności to zaprzestanie dbania o swój wygląd w imię praktyczności czy wygody. Ale stołyki rozumieli coś kluczowego. Sposób, w jaki się prezentujesz, wpływa nie tylko na to, jak ludzie cię postrzegają, ale także na to, jak ty postrzegasz siebie. To nie chodzi o vanity czy powierzchowność. To chodzi o respekt, dla siebie i dla ludzi, z którymi się spotykasz. Intentional elegance to nie. Się jak 20-latka. Desperackie próby ukrywania wieku. Drogie markowe ciuchy. Perfekcyjna twarz i ciało. Modne trendy. Intentional elegance to clothes that fit you perfectly. Colors that make your skin glow. Grooming that shows you care about yourself. Posture that reflects confidence. Style that reflects who you are, not who you were. Historia transformacji. Marta,
52-letnia nauczycielka, przez lata nosiła wygodne dresy i oversized swetry. Myślałam, że to praktyczne, mówi. Ale prawda była taka, że przestałam się troszczyć o to, jak wyglądam, bo myślałam, że nikt już nie patrzy. Po konsultacji z stylistką nie kupiłam drogich rzeczy. Po prostu zaczęłam nosić ubrania w moim rozmiarze i kolorach, które mi pasują. Efekt był natychmiastowy, ludzie zaczęli mnie dostrzegać. Ale najważniejsze to to, że ja zaczęłam dostrzegać siebie. Podstawy intentional elegance. Fit. Ubranie w twoim rozmiarze wygląda lepiej niż drogie ubranie w złym rozmiarze. Kolor. Znajdź kolory, które ożywiają twoją twarz i trzymaj się ich. Quality basics. Lepiej mieć 10 dobrze dopasowanych rzeczy niż 50 przypadkowych. Grooming. Zadbane włosy, paznokcie, skóra. To foundation wszystkiego. Posture. Najważniejsze akcesory to sposób, w jaki się nosisz. Signature style. Jeden element, który sprawia, że ludzie cię pamiętają, kolczyki, szaliki, okulary. Co robić z komentarzami typu elegancka jak zawsze? To nie jest insult. To recognition twojej intentional presence. Przyjmuj takie komentarze z gracją. Dziękuję, lubię dobrze się prezentować. Praktyczne ćwiczenie. Jutro ubierz się tak, jakbyś szła na ważne spotkanie, nawet jeśli idziesz tylko do sklepu. Obserwuj, jak inaczej ludzie na ciebie reagują i jak inaczej ty się czujesz. Lekcja 4. Miej opinions i wyrażaj je z gracją. Mądrość bez odwagi to zdradzona cnota. Seneca. Jedna z dróg do niewidzialności to stanie się echo chamber dla opinii innych. Jak myślisz? Pytamy. Co radzisz? Prosimy. Nie wiem, może masz rację, zgadzamy się. Po latach życia, doświadczeń, obserwacji świata, zaczynamy udawać, że nie mamy własnych opinii. Jakby nasze lata doświadczenia nic nie znaczyły. Stołyki wierzyli w balanced approach, miej strong opinions, ale hold them lightly. To znaczy, wiedzieć, w co wierzysz, ale być otwartą na nowe informacje. Jak wyrażać opinię z gracją? Zamiast, nie wiem, może. Powiedz, z mojego doświadczenia. Zamiast, wszystko jest względne, powiedz, widzę to tak, ale ciekawi mnie twoja perspektywa. Zamiast, siedzenie w milczeniu podczas kontrowersyjnej dyskusji, powiedz, mam na ten temat inne zdanie. Zamiast, może się mylę, ale. Powiedz, myślę, że, ale jestem otwarta na inne argumenty. Obszary, w których twoja opinia ma szczególną wartość. Life decisions. Widziałaś konsekwencje różnych wyborów relationships. Obserwowałaś różne wzorce przez lata work-life balance. Wiesz, co naprawdę ma znaczenie parenting. Jeśli masz dorosłe dzieci, widzisz long-term results money management. Doświadczenie uczą lepiej niż teoria health and aging. Wiesz, jak ciało się zmienia. Historia głosu. Anna, 56-letnia księgowa, przez lata na family gatherings była quiet aunt, która słuchała, ale nie mówiła. Myślałam, że młodzi lepiej wiedzą, mówi. Po zmianie podejścia, zaczęłam wyrażać swoje opinie o career choices, relationships, financial decisions młodszych members rodziny. Na początku byli zaskoczeni, ale potem zaczęli przychodzić do mnie porady. Okazało się, że moje doświadczenie było valuable, ale oni nie wiedzieli, że je mam, bo nigdy go nie shared. Framework dla wyrażania controversial opinions. Pierwsze, acknowledge różne perspektywy, wiem, że ludzie różnie na to patrzą. Drugie, share swoją experience, z mojego doświadczenia wynika. Trzecie, be specific, give concrete examples. Czwarte, stay open, ale może czegoś nie widzę. Co myślisz? Praktyczne ćwiczenie. Na najbliższym family dinner czy spotkaniu ze znajomymi, podziel się jedną strong opinion na temat, który cię obchodzi. Nie po to, żeby przekonać innych, ale żeby pokazać, że masz własny umysł. Lekcja 5. Zajmuj przestrzeń fizyczną i mentalną. Człowiek, który kurczy się w sobie, kurczy swój świat. Epiktet. Niewidzialne kobiety zajmują mniej miejsca. Dosłownie i metaforycznie. Siadają na brzegu krzesła, trzymają torebki na kolanach, mówią cichym głosem, unikają gestów, chodzą blisko ścian. To unconscious komunikat, przepraszam za swoją obecność. Stołyki uczyli czegoś przeciwnego, rightful presence. To nie jest arrogance czy agresja.
To świadome zajmowanie przestrzeni, na którą masz prawo. Fizyczna presence. Sitting. Siedź na całym krześle, plecy oparte, ręce visible standing, stopy hip width apart, shoulders back ale relaxed. Walking. Purpose w step. Look ahead nie w dół hand gestures. Use your hands gdy mówisz, it shows confidence voice volume. Speak loud enough, że wszyscy cię słyszą. Mentalna presence. W conversations. Nie czekaj na pauzę w rozmowie. Create your opening w meetings. Sit gdzie cię widzą. Nie w back corner w social situations. Initiate conversations zamiast czekać, żeby approached w restaurants. Ask for what you want. Nie settle dla whatever is fine. Historia przestrzeni. Krystyna, 51-letnia menażer, zawsze siedziała w back row na spotkaniach. Myślałam, że to skromność, mówi. Po zmianie, zaczęłam siadać front row albo przy stole. Ludzie zaczęli bardziej zwracać uwagę na moje contributions. Nie zmieniłam tego, co mówię. Zmieniłam gdzie i jak to mówię. Okazuje się, że physical presence dramatically wpływa na to, jak seriously ludzie cię traktują. Space claimem w różnych sytuacjach. W restauracji. Nie siedź back to wall. Face the room na party. Nie stay on a corner. Move around. Talk to różne people w elevator. Nie stare at the floor. Make polite eye contact w kolejce. Stand normally. Nie apologetically step aside dla każdego w sklepie. Ask for help gdy potrzebujesz. Nie wander around lost. Energetic presence. To nie tylko physical space, to także energetic space. Niektóre people mają presence, które fills the room. To nie jest loud czy attention seeking. To jest calm confidence, że you belong here. Jak rozwijać energetic presence? A breathe deeply i regularly. Make eye contact with people. A smile genuinely gdyż appropriate. A listen aktywnie. Presence jest to being fully here. A move deliberately, nie rush czy hesitant. Praktyczne ćwiczenie. Dzisiaj w każdej sytuacji społecznej świadomie zajmuj więcej space niż usually. Sit fuller na krześle. Stand taller. Speak slightly louder. Make more eye contact. Obserwuj jak people respond differently. Lekcja 6. Rozwijaj expertise i dziel się nią. Wiedza, która nie jest shared, umiera z jej posiadaczem. Seneca. Po latach życia, pracy, doświadczeń, każda kobieta po 50 jest ekspertką w wielu dziedzinach. Ale często ukrywamy tę wiedzę, jakby była inconsequential. Tylko wychowałam dzieci. Tylko prowadziłam dom. Tylko pracowałam w tej samej firmie przez 20 lat. Tylko przeżyłam rozwód, chorobę, stratę. To wszystko to expertise. Głęboka, valuable wiedza, której młodsi ludzie desperately potrzebują. Twoja hidden expertise może obejmować parenting, practical wisdom o wychowywaniu dzieci through different stages relationship management, understanding people, conflict resolution, communication crisis management, jak funkcjonować podczas trudnych periods życia career navigation, office politics, work-life balance, professional growth financial management, budgeting, saving, planning przez different life phases health and wellness. Jak maintain health przez changing body home management, practical skills życia codziennego industry. Knowledge, deep understanding swojej professional dziedziny. Historia expertise. Teresa, 59-letnia emerytowana pielęgniarka, myślała, że jej wiedza jest outdated. Po encouragement od córki zaczęła prowadzić workshops dla new mothers o breastfeeding i infant care. Okazało się, że moje 30-year experience było incredibly valuable dla młodych moms. They desperately potrzebowały practical advice od someone who has seen it all. Suddenly byłam nie old nurse, ale expert consultant. Jak identify i share swoją expertise? Step 1. Expertise audit. Co ludzie przychodzą do ciebie pytać? Jakie problem rozwiązujesz naturalnie? W jakich areas czujesz się confident giving advice? Co robiłaś przez years, że others uważają za trudne? Step 2. Platform creation. Social media posts o swojej dziedzinie. Informal mentoring młodszych people. Volunteering w organizations, że use your skills. Writing blog czy articles o swojej expertise. Speaking at community events. Step 3. Expert positioning. Prezentuj się jako ekspert. Nie someone who has experience. Share specific examples i stories. Give confident advice, nie tentative suggestions. Tart for swoją expertise gdy appropriate.
Framework for Sharing Expertise. Story Lesson Application. W mojej 20-year career jako teacher, story, nauczyłam się, że most important skill to listening, lesson. Gdy young teachers ask Mistrzostwom Europy for advice, zawsze mówię, spend first month tylko listening to your students, application. Praktyczne ćwiczenie. Identify jedna area swojej expertise. W tym tygodniu find one opportunity to share tej knowledge, może advice dla friend, post na social media, help dla colleague. Position yourself as expert, nie jako someone who happen to learn this. Jeśli te lekcje zaczynają zmieniać Twój sposób myślenia o własnej visibility, zostaw komentarz słowem widoczna. Pokażmy sobie nawzajem, że odmawiamy bycia invisible. I subskrybuj kanał, bo zostało jeszcze 7 lekcji, które mogą kompletnie odmienić to, jak świat Cię postrzega. Kolejne lekcje będą jeszcze bardziej transformacyjne. Lekcja 7. Network Intentionally, Relationships as Investment. Człowiek bez przyjaciół jest jak miasto bez bram. Seneca. Invisible women często have small, shrinking social circles. Family, maybe kilka old friends, work colleagues przez necessity. Ale visibility requires connections, nie dla manipulation, ale dla mutual enrichment. Po 50 łatwo fall into isolation. Dzieci have własne życie. Some friends move away to disappear. Career może be winding down. Natural tendency jest withdraw. Ale stołyki uczyli active relationship building przez całe życie. Nie networking w corporate sense, ale genuine human connections based na mutual respect i interest. Intentional relationship building. Quality over quantity. Better to mieć 10 solid connections niż 100 superficial ones mutual value. Każda relationship powinna być beneficial dla both people. Diverse circles. Connects people różnych ages, backgrounds, industries regular nurturing. Relationships require ongoing investment, genuine interest, real curiosity o other people's lives i perspectives. Types of relationships to cultivate. Peer relationships. Women w similar life stage dla mutual support mentoring relationships. Both being mentor i being mentored professional relationships. Maintain career connections even after retirement, intergenerational friendships. Younger people dla fresh perspectives, community connections. Neighbors, community leaders, local business owners, interest-based friendships. People who share your hobbies czy passions. Historia networking. Elżbieta, 55-letnia consultant, po rozwodzie realized, że most jej social life była couple-based. Suddenly byłam alone i invisible w social settings, mówi. Intentionally zaczęła building new relationships. Joined book club, started attending networking events nie tylko dla work, volunteered at the animal shelter. W ciągu roku miałam completely new social circle. Ale most importantly, przestałam thinking about relationships jako what can I get i started thinking what can I give. Gdy fokus na contributing value do innych people's lives, they naturally want to stay connected. Practical relationship building strategies. Host gatherings, even small dinner parties czy coffee meetups, join organizations, professional associations, hobby groups, community organizations, volunteer, shared mission creates strong bonds, take classes, learning environments so natural networking spaces, attend events, industry conferences, community meetings, cultural events, online communities, thoughtful participation w relevant groups. Maintaining relationships. Regular check-ins, not just gdy you need something, remember details. Birthdays, anniversaries, important events, offer help. Before being asked, share opportunities. Connect people with each other, be reliable. Follow through na commitments. Praktyczne ćwiczenie. This week reach out do 3 people you haven't spoken to while. Nie to ask dla anything, but to check how they're doing i see if you can be helpful w any way. Lekcja 8. Create value wherever you go. Najlepszy sposób na being remembered to zostawić ludzi better niż ich found. Marek Aureliusz. Invisible people są takers czy neutrals w social interactions. Visible people są contributors. They add value do every conversation, situation, relationship. To nie means being performative czy attention seeking. To means bringing something positive do every interaction. Insight, humor, helpfulness, warmth, wisdom. Ways to add value w daily interactions. W conversations. Ask thoughtful questions, share relevant experiences, offer different perspectives w meetings.
come prepared, contribute constructive ideas, help solve problems of social settings, introduce people to each other, remember details of others, follow open conversations of community, volunteer skills, mentor others, support local businesses family, share wisdom best lecturing, help resolve conflicts, create positive traditions. Historia value creation. Iwona, 53-letnia HR manager, noticed, że była invisible w company social events. Young people talked among themselves, it felt like wallpaper. Changed strategy. Instead of trying to join their conversations, he started facilitating them. Introduced people to each other, asked questions that got others talking, shared industry insights that were relevant to their careers. Within months, junior employees started seeking Mistrzostwom Europy out at the events. Nie because he was trying to be cool, but because they associated Mistrzostwom Europy's value. He became someone who made events better, nie just someone who attended them. Value-adding behaviors. Be connector. Introduce people who should know each other be resource. Share useful information, contacts, opportunities. Be supporter. Celebrate others' successes, offer encouragement be problem solver. Help find solutions, offer practical advice be positive presence. Bring energy and optimism to interactions be curious. Show genuine interest in others, perspectives and experiences. Value-adding в professional settings. Share knowledge. Teach younger colleagues what you've learned, offer mentorship. Guide others przez challenges you've navigated, make introductions. Connect people's mutual interests czy needs, provide perspective. Share historical context, młodzi people like support initiatives. Champion good ideas regardless of who proposed them. Creating długoterm value. Build reputation. Be known dla specific positive qualities, develop expertise. Become go-to person dla certain topics, create platforms. Host events, start groups, organize initiatives, document wisdom. Write, speak, teach about your experiences, leave legacy. Train others, create systems that outlast your involvement. Praktyczne ćwiczenie. W każdej social interaction today, ask yourself, how can I add value here? Czy to przez asking better question, sharing useful information, making introduction, czy simply bringing positive energy? Lekcja 9. Stand for something meaningful. Człowiek, który nie stands dla anything, falls dla everything. Alexander Hamilton, ale stołyki myśleli podobnie. Invisible people avoid controversy, blend, don't make waves. Visible people have values they're willing to defend, causes they support, principles they want to compromise. To nie means being combative czy difficult. To means being person's substance, someone who cares about something beyond własna comfort. Po 50 often mamy clarity o tym, co naprawdę matters. But we hide these convictions, afraid of being labeled opinionated czy difficult. Finding your cause. Personal experience. Co challenges have you overcome that others struggle with? Injustices. Co unfairness w world bothers you most? Expertise. How can your professional knowledge help solve problems? Values. Co principles guide your życie? Community needs. Co does your area industry demographic need? Levels of standing dla something. Personal level. Life your values consistently w daily choices. Social level. Speak up gdy you witness wrongdoing czy injustice. Community level. Support causes through volunteering czy donations. Professional level. Advocate dla positive changes w your industry. Public level. Take visible stands na important issues. Historia principled stance. Magdalena, 58-letnia teacher, przez lata avoided politics w workplace. When school proposed cutting arts programs, he realized this was moment to stand dla something he deeply believed w. Organized petition, spoke at board meetings, rallied other teachers i parents. Nie only saved programs, ale became seen jako leader w school. Colleagues started coming to his other concerns. He went from invisible teacher to someone whose opinion mattered. How to stand dla something gracefully. Choose battles wisely. Not every issue requires your involvement. Be informed. Research thoroughly before taking public stands. Build coalitions. Find others who share your concerns. Stay solution focused. Offer alternatives. Nie just criticism. Remain respectful. Attack ideas. Nie people. Be persistent. Meaningful change takes time. Making your values visible. W conversation. Reference your values naturalnie w discussions w choices.
Let people see how your principles guide decisions w support. Publicly support causes i people aligned with your values w lifestyle. Life consistently is what you profess to believe w mentoring. Share value-based guidance z younger people. Common areas gdzie mature women can make meaningful stands. Ageism. Challenge discrimination against older workers i individuals women's issues. Support gender equality w workplace i society community development. Advocate dla local improvements education. Support quality learning opportunities dla all ages healthcare. Champion accessible, quality care dla everyone environment. Promote sustainable practices w community i workplace social justice. Address inequality i unfairness wherever you see it. Balancing convictions and openness. Stoics taught holding strong opinions lightly. You can be passionate about your values while remaining open to new information i different perspectives. Framework dla principled discussions. Pierwsze state your position clearly i believe strongly że. Drugie explain your reasoning, because of my experience. Trzecie acknowledge complexity i understand others see this differently. Czwarte invite dialogue. I'm curious about your perspective. Piąte find common ground, we both want. Praktyczne ćwiczenie. Identify jedna issue że you care about but haven't spoken publicly about. This week, find jedna appropriate opportunity to express your position. W conversation, social media post, czy letter do editor. Lekcja 10. Master the art of strategic vulnerability. Siła bez vulnerability to tyrania. Vulnerability bez siły to victimhood. Razem to wisdom. Brené Brown, w Stoic Spirit. Invisible women often make jedna z dwóch mistakes. They're either too guarded, sharing nothing personal, albo too open, oversharing bez boundaries. Both approaches lead to invisibility. Strategic vulnerability to art of sharing personal experiences w way that creates connection bez compromising your dignity czy power. Stoics understood że showing appropriate vulnerability demonstrates confidence, nie weakness. It says, I'm secure enough of myself to be honest about my struggles. Strategic vulnerability versus oversharing. Strategic vulnerability shares experiences that might help others. Maintains your dignity i privacy. It creates connection bez creating burden. It shows growth i resilience. Has clear purpose. Oversharing shares dla attention czy sympathy. It makes others uncomfortable. It creates burden na listeners. It shows ongoing dysfunction. Has no clear purpose. When i how to be strategically vulnerable. Mentoring situations. Share lessons learned from mistakes to help younger people avoid similar pitfalls. Support groups. Open up about challenges to create mutual understanding i support. Professional settings. Acknowledge learning experiences that demonstrate growth i adaptability. Social situations. Share enough personal information to create genuine connections bez overwhelming people. Public speaking. Use personal stories to illustrate larger points czy lessons. Historia strategic vulnerability. Beata, 56-letnia executive, always maintained perfect professional facade. When younger colleague was struggling with work-life balance during divorce. He shared that he went through divorce 10 years ago i how he managed work stress during the period. Nie all details, but enough to show he understood he had survived similar challenge. That colleague became one of my strongest supporters. Word spread that he was someone who got it, not perfect, but experienced i wise. Other employees started coming to me dla advice. My vulnerability became asset, nie liability. Framework dla strategic vulnerability. Story, lesson, hope. I went through, brief story, learned że, lesson, i now, positive outcome. Example, I lost job at 50 I was terrified I'd never work again. Learned że my experience was actually valuable asset, I ended up w better position than before. Areas gdzie strategic vulnerability can be powerful. Career setbacks. How you overcame professional challenges, relationship struggles. Lessons learned about communication i boundaries, health issues. How you adapted i maintained quality życia, financial difficulties. Practical strategies dla recovery i stability, family challenges. Wisdom gained about relationships i priorities, personal growth. Ways you changed i developed over time. Boundaries dla healthy vulnerability. Time boundaries. Don't share przy first meeting.
Build trust gradually, content boundaries. Share lessons learned, nie graphic details, emotional boundaries. Don't use others jako therapists, professional boundaries. Maintain appropriate level dla work relationships, recovery boundaries. Don't share struggles you're still actively in middle of. Read in the room. Strategic vulnerability requires emotional intelligence. Before sharing, consider. Is this appropriate dla this relationship setting? Will this help them to burden them? Am sharing healthy motivation? Do I have enough emotional distance to share constructively? Praktyczne ćwiczenie. Think of on a challenge you overcome that might be helpful dla someone else to hear about. Practice telling story w way that focuses na lesson learned i positive outcome, nie na dramatic details of struggle. Lekcja 11. Cultivate magnetic energy. Ludzie nie pamiętają, co powiedziałeś czy co robiłeś. Pamiętają, jak sprawiłeś, że się czuli. Maya Angelou. Magnetic energy to quality that makes people want to be around you. It's not about being loudest person w room czy most entertaining. It's about bringing energy that uplifts others and makes interactions feel meaningful. Many women become invisible because their energy becomes depleted, heavy, or defensive. People unconsciously avoid interactions that drain them and gravitate toward those that energize them. Components of magnetic energy. Genuine interest in others. People feel good when someone truly sees and appreciates them. Positive expectation. Believing good things can happen and looking dla possibilities. Present moment awareness. Being fully engaged in current interaction. Emotional generosity. Willingness to share warmth, encouragement, and support. Authentic enthusiasm. Passion dla things you care about. Graceful confidence. Security of yourself that allows you to focus na others. Lightness. Ability to find humor and joy even in difficult situations. Historia magnetic transformation. Danuta, 54-letnia accountant, described herself jako invisible i boring. After working na developing magnetic energy, I started really listening when people talked, asking follow-up questions, remembering details from previous conversations. I began sharing my enthusiasm dla photography i travel. I made effort to find something positive w każdej situation. Within months, people were seeking Mistrzostwom Europy out at the parties, inviting Mistrzostwom Europy to lunch, asking dla my opinions. I właśnie different person, just more engaged and engaging version of myself. Developing genuine interest in others. Ask better questions. What is exciting you lately? What is challenging you right now? What are you learning about yourself? What would make this week amazing dla you? Listen dla feelings, nie just facts. Pay attention to emotion behind words. Remember and follow up, how did the presentation go? Is your son enjoying college? Look dla unique qualities. Notice what makes każdą person special. Building positive energy. Gratitude practice. Start każdy day thinking about good things w your życie. Solutions focus. When problems arise, quickly move to what can we do. Celebration amplification. Get genuinely excited about others, good news. Assumption of good intent. Give people benefit of doubt в interactions. Energy management. Notice what drains you and what energizes you. Magnetic energy w różnych settings. At work. Be colleague people enjoy collaborating with social situations. Be person others gravitate toward family. Be relative people look forward to seeing w community. Be member others appreciate and respect w romantic relationships. Be partner WHO brings out best w other person. Energy zappers to avoid. Chronic complaining. Constantly focusing na what is wrong gossip. Talking negatively about absent people. Victim mentality. Always being person things happen to competitiveness. Making interactions about winning to losing self-absorption. Making every conversation about yourself negativity. Always finding problems to reasons things won't work. Practical ways to radiate magnetic energy. Smile genuinely. Real warmth shows with your eyes, use people's names. It makes interactions more personal, give specific compliments. Notice and acknowledge unique qualities, share excitement. Let people see what you're passionate about, offer help. Look dla ways to be useful to supportive, create positive memories. Suggest fun activities to meaningful experiences. Praktyczne ćwiczenie. For on a week, approach każdą social interaction z intention to leave the person feeling better than when you met them.
Notice how this changes both their response i your own energy level. Lekcja 12. Tell your story with intention. Człowiek WHO controls narrative of jego życia controls jego destiny. Seneca, paraphrased. Invisible women let others tell their stories. They become Jim's wife, Sarah's mother, the woman WHO used to work at. Their identity gets defined by relationships to past roles rather than current reality. Taking control of your narrative means deliberately crafting how you present yourself i your życie story to świat. Elements of intentional storytelling. Choose your identity. How do you want to be known? What qualities do you want to be remembered dla? Highlight your journey. Share experiences that show growth, resilience, i wisdom. Connect experiences. Show how past challenges prepared you dla current strengths. Focus na contribution. Emphasize what you bring to świat, nie what świat owes you. Project forward. Include vision dla your future, nie just history. Common narrative traps. The victim story. Life happened to me i had no control the glory days story. My best years are behind Mistrzostwom Europy the caretaker story. I exist tylko to serve others the invisible story. I'm nie interesting czy important the diminishing story, I'm getting old i less relevant. Reframing your story. From, I'm just a housewife to, I'm expert family management i creating nurturing environments. From, I got laid off because I'm too old. To, I'm exploring new opportunities że use my decades of experience. From, my kids don't need Mistrzostwom Europy anymore to, I'm free to pursue interests i put na hold dla years. From, I'm divorced failure to, I learned what I need w relationships i chose my happiness. Historia narrative transformation. Alicja, 59-letnia widow, introduced herself jako status widow dla years after husband's death. With coaching, developed new narrative. I describe myself now jako consultant, traveler, i grandmother WHO happens to be widowed. Stanes death is part of my story, but nie my whole identity. People see Mistrzostwom Europy jako person's own interests i plans, nie just jako someone WHO lost husband. Crafting your elevator story. Current version. Brief description of what you do now journey version. How you got to gdzie you are values version. What matters most to you future version. What you're working toward. Example, I'm organizational consultant WHO helps companies manage change. After 25 years of corporate management, I learned że most business problems are really people problems. Now I use the insight to help teams work more effectively together. Storytelling w różnych contexts. Professional networking. Focus na expertise i value you bring social situations. Share interests, passions, i experiences dating. Present yourself jako complete person z życie family gatherings. Emphasize current activities i future plans community involvement. Highlight contributions i goals. Making your story memorable. Use specific details. Concrete examples are more interesting than generalities include emotions. Share how experiences affected you show China. Demonstrate growth i learning connect to universal themes. Touch na experiences others can relate to ends forward momentum. Include what you're excited about next. Praktyczne ćwiczenie. Write 3 different versions of your story. Professional, personal, i aspirational. Practice telling each until it feels natural i authentic. Notice which elements make people most engaged i interested. Lekcja 13. Create your legacy while you live. The greatest use of życie to spend it dla something that will outlast it. William James. Final lekcja about visibility jest this. Visible people are creating something meaningful that will outlast them. They're not just consuming życie, they're contributing to it w ways that matter. This doesn't mean you have to cure cancer to write great novel. Legacy can be values you model, people you influence, knowledge you share, problems you solve, beauty you create. When you're actively building legacy, you automatically become more visible because you're engaged with purpose larger than yourself. Types of legacy. Mentorship legacy. People you've guided i influenced knowledge legacy. Wisdom i skills you've shared. Creative legacy. Things you've made to build service legacy. Problems you've helped solve family legacy. Values i traditions you've established professional legacy. Changes you've made w your field community legacy. Contributions to your neighborhood i city. Legacy building w daily życie. Share your expertise. Teach, write,
Speak about what you know, mentor others. Guide people who are gdzie you once were, create something. Art, writing, business, organization, tradition, solve problems. Address challenges w your community czy industry, model values. Life way że inspires others, build connections. Introduce people, create communities, document wisdom. Record lessons learned dla future generations. Historia legacy building. Zotha, 61-letnia retired teacher, felt invisible after leaving classroom. Started legacy project. I began interviewing elderly residents about local history dla City Museum. Project grew into book about RAS immigrant families. Now I'm recognized local historian, frequently asked to speak at the events. I my work will preserve stories that would otherwise be lost. I went from feeling useless to feeling essential. Not because someone gave Mistrzostwom Europy job, but because I created meaningful work dla myself. Starting your legacy project. Assess your resources. What knowledge, skills, I connections do you have? Identify needs. What problems need solving? What knowledge needs preserving? Start small. Begins manageable project that can grow, involve others. Build team and community around your efforts, document progress. Keep record of what you're building, share journey. Let others see your work and impact. Legacy versus ego products. Legacy products. Serve something larger than yourself. A will continue after you're gone. A benefit others, not just you. A build na your authentic strengths. Connect use community. Ego products. A primarily about recognition dla you. A require your presence to continue. A benefit mainly yourself. A force you into artificial role. Isolate you from others. Building legacy w różnych życie phases. If working, use your position to mentor others, improve systems, create positive change. If retired, apply your professional expertise to community needs and causes you care about. If caregiving, document family history, pass down traditions, model resilience. If transitioning, use your experience to help others navigate similar changes. The ripple effect of legacy. When you're building something meaningful, people notice. You become person associated with positive change, wisdom, and contribution. This makes you visible not as someone seeking attention, but jako someone worth paying attention to. Praktyczne ćwiczenie. Identify jedna way you could begin building legacy starting this month. Choose something that uses your existing strengths but serves purpose larger than yourself. Take jeden concrete step toward the goal this week. Te 13 lekcji to nie instrukcja, jak desperacko walczyć o uwagę. To mapa do odzyskania swojej inherent power, siły, która sprawia, że ludzie cię widzą nie dlatego, że krzyczysz, ale dlatego, że emanuje z ciebie coś, czego nie można ignorować. Niewidzialność to nienaturalne prawo natury. To społeczny konstrukt, który możesz zburzyć. Ale nie przez udawanie, że jesteś kimś innym. Przez stawanie się pełnią tego, kim naprawdę jesteś. Julia Domna, o której mówiłam na początku, nie odzyskała widoczności przez zmianę siebie. Odzyskała ją przez przestanie się ukrywać. Przez zajęcie przestrzeni, na którą miała prawo. Przez dzielenie się mądrością, którą zdobyła. Przez budowanie czegoś większego niż ona sama. Ty masz tę samą moc. Po latach życia, doświadczeń, lekcji, porażek i zwycięstw, jesteś depository of wisdom, której świat potrzebuje. Ale musicie widzieć, żeby z niej skorzystać. Seneca pisał, każdy nowy dzień to szansa na bycie lepszą wersją siebie. Po 50 to nie znaczy młodszą wersją. To znaczy more authentic, more confident, more purposeful wersję. Marek Aureliusz dodawał, szacunek nie przychodzi z wieku, ale z charakteru. Twój charakter jest wynikiem wszystkiego, przez co przeszłaś. To jest twoja supermoc. A Epiktet, który z niewolnika stał się nauczycielem cesarzy, uczył, nikt nie może sprawić, żebyś była niewidzialna bez twojej zgody. Każda z tych lekcji to wybór, który robisz każdego dnia. Możesz prosić o pozwolenie na swoją obecność albo możesz po prostu być obecną. Możesz ukrywać swoją wartość albo możesz ją celebrować. Możesz kurczyć się w sobie albo możesz zajmować przestrzeń, na którą masz prawo. Świat potrzebuje twojej visibility. Potrzebuje twojej mądrości, perspektyw, siły. Młodsi ludzie potrzebują twojego mentorship. Twoja społeczność potrzebuje twojego contribution. Twoja rodzina potrzebuje twojego przykładu.
Ale żeby to wszystko się stało, musisz przestać być duchem w swoim własnym życiu. Musisz zacząć być presence, nie perfekcyjną, nie młodą, nie kogoś innego, ale sobą, w pełni i bez apologizm. Niewidzialność po 50 to nie wyrok. To invitation do odkrycia, kim naprawdę jesteś pod all the rules, expectations i social conditioning. Do pokazania światu kobiety, która nie potrzebuje approval, bo ma self-respect. Która nie potrzebuje attention, bo ma purpose. Która nie potrzebuje validation, bo ma wisdom. Ta kobieta była w tobie przez całe życie. Teraz czas ją wypuścić. Jeśli te 13 lekcji stoickich pomogły ci zobaczyć swoją własną siłę i potential dla visibility, nie zatrzymuj tej wiedzy dla siebie. Share ten film z każdą kobietą, która może czuć się invisible, przyjaciółką, siostrą, koleżanką, każdą, która potrzebuje reminder o własnej value. W komentarzach napisz, która lekcja najbardziej rezonowała z tobą, albo share jedną rzecz, którą starting today zrobisz differently, aby be more visible. Twoje doświadczenie może zainspirować inną kobietę do stepping into własnej power. Jeśli chcesz więcej practical wisdom o reclaiming your power po 50, techniques dla building confidence, strategies dla career reinvention, ways to create meaningful relationships, subskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Remember, nie jesteś invisible. Jesteś powerful. Świat potrzebuje twojej wisdom, experience i presence. Do zobaczenia w następnym filmie, gdzie pokażę ci ancient strategies dla building unshakable confidence, techniques, że mogą completely transform how you move through świat. Twoja visibility to twój gift dla świata. It's time to unwrap it.